Człowiek zapobiegawczy to taki, mający wyimaginowanego przyjaciela, którego w razie kryzysu finansowego można oddać na złom. Ma romantyczną słabość do kaloryferów i pisania dziwnych historii. Jako rodowity Polak potrafi dobrze wytrzeć stół, wesprzeć kolegów w pracy, czy zorganizować zbiórkę pieniędzy. Tę ostatnią oczywiście dla siebie. Na dywanik u złego ojca trafił typ, o którym absolutnie nikt nie słyszał. Osoba, która przez cudzy incydent kałowy trafiła do kraju kwitnącej wiśni. Witaj. Dzień dobry. Bardzo w połowie się zorientowałem, że to jest o mnie. No, niektórzy nie zorientowali się nawet do witaj, więc i tak jest nieźle, powiem szczerze. Szanuję tego, że załapałeś. Powiem to tak, dzielą nas kilometry, ocean, niezliczone truchła gołębi, dlatego na wypadek, gdyby połączenie coś zerwało, ja dałbym radę dać tylko jedno pytanie, to chciałbym odzyskać odpowiedź na to fundamentalne. Jak długo potrafisz trzymać genitalia przyczepione do kaloryfera? Rozumiem, że jest to wiedza, którą chciałbyś posiąść w pierwszej kolejności i nie rozumiem natomiast, dlaczego myślisz, że jestem taki łatwy, żeby na pierwszym naszym spotkaniu ci od razu takich informacji udzielić, tak? Czy łatwy? To teraz takie mocne słowo, łatwy. No ja uważam, że skoro umówiliśmy się już, wykonaliśmy tyle wysiłku, to proszę pana, no pan to obcym ludziom o tych genitaliach mówiłeś. Tak, ale panie, ale proszę pana, ja nie mówiłem, ile to trwało, tak? No i dlatego ja chcę wiedzieć, bo ja tylko dlatego się z tobą spotykam, człowieku. To nie jest tak, jak sobie, co tam, jakaś książka. Ja chcę wiedzieć, czy mam jeszcze ćwiczyć. No dobra, to powiedz mi, ile ty potrafisz. W takim razie ja ci powiem, czy jeszcze musisz ćwiczyć, czy już tak jakby mnie pokonałeś w tej... Przy wyłączonym 7 minut. Ile? 7 minut, ale przy wyłączonym. Przy wyłączonym to się troszeczkę jednak nie liczy, nie? To jest troszeczkę jednak za łatwo. Się bałem trochę. No, to musi być jednak włączony i to najlepiej, to też jest kwestia taka, że to nie może być taki, wiesz, taki domowy, taki zwykły, taki, wiesz, żeliwny czy coś. To musi być ten taki mobilny, co się go podłącza do prądu po prostu. O, a skąd taki kaloryfer miałeś? Przecież to były czasy, gdy byłeś młodym studentem, o ile się nie mylę. Tak, i to właśnie, bo to było u nas na salce, kiedy graliśmy właśnie w zespole i tam było strasznie wilgotno w tej salce i wszystkim, jak tam zostawiali sprzęt, jakieś tam gitary czy piece, to im to zachodziło pleśnią. I po prostu tam trzeba było grzać, a w zimą tam po prostu było strasznie zimno i jeden z naszych, chyba był gitarzysta rytmiczny, nudziarz tak zwany, przyprowadził taki właśnie kaloryfer i on tam został już. Chyba nawet jak później odchodziliśmy z tamtej salki, to on już tam po prostu został, bo... Ale kaloryfer został, nie nudziarz. Słucham? Kaloryfer czy nudziarz, bo muszę zweryfikować, kto dostał. Niestety kaloryfer. Niestety kaloryfer. Gdyby to był nudziarz, to... Chociaż nie wiem, czy niestety, bo w sumie nudziarz też w tej mojej historii jakąś tam rolę odgrywa i no nie wiem, może by z niego bym tutaj nie trafił, jednak nie. W każdym razie kaloryfer tam stał, więc to musi być taki kaloryfer. I on się strasznie nagrzewa, nie? Jak on się nagrzeje, to już 7 minut to byś nie wytrzymał jednak, nie? Powiem ci teraz, czuję, że to rzucasz mi wyzwanie. Rozumiem. Tak. Dobrze, jakbyś mógł mi zdjęcie tego kaloryfera podesłać, bo żebym też nie kombinował, bo po sklepie jak będę chodził, to trochę dziwnie się ludzie patrzą, wiesz? Taki szary wpadający w zieleń. Gdybym był szowinistą, powiedziałbym, że tak kobiety wybierają samochody, jeśli chodzi, że szary, ale z drugiej strony też nie posiadam prawa jazdy i ja też nie. To równie dobrze dowcip o mnie, wiesz? Tak, ja dobieram gości według tego klucza. Gdybyś spojrzał, w tej audycji jest nadreprezentacja osób bez prawa jazdy, szczególnie po stronie męskiej. Ale Jezus Maria, to wreszcie jakaś grupa wsparcia. Czekamy tylko na Jarosława Kaczyńskiego. On jest ostatni, który będzie bez prawa jazdy i to będzie już crème de la crème. To nie wiem, czy chciałbym w takim gronie się znaleźć. Dlatego ci mówię, żebyś wiedział. Natomiast kończąc kwestię kaloryfera, to osoba, która wygrała ze mną ten konkurs, czyli Dlacuch, no on wytrzymał tam chyba 30 parę sekund, ja mniej. Okej, dobrze, no to już jest pewna skala. 30 parę sekund. I jeszcze tutaj w roli takiej przestrogi troszeczkę, bo jak zauważyłeś słusznie, rzuciłem ci wyzwanie, to ja mam teraz dzieci, a on nie. Nie wiem, czy to jest jakby... Ja już mam, wiesz co, właściwie gdybym wiedział, że te zawody mogą pomóc wcześniej,
Teraz trochę żałuję, że nie startowałem. Nie no, oczywiście, że tutaj mam wspaniałych 2 synów, ale tak. Dzieci Rozumiem. słuchają tego, czy... Starszy słucha. O, Młodszy nie musi, kurde. on wystarczająco jest. To tam Dobrze, ale... no może tam. Nie, on jest twardym człowiekiem. Powiedz mi tak, bo chciałeś napisać książkę o Japonii, wyszedł podcast, teraz znowu mowa o książce, jak ja niewyraźnie mówię, przepraszam, wybacz. Teraz znowu mowa o książce, no a na dodatek jesteś w Japonii. Jak źle jest być tobą? Że myślę, że mną jest... Znaczy ja lubię być sobą, powiem szczerze. I może, nie wiem, czy do tego konkretnie pijesz, ale przedzierając się przez te historie, które ja tam na tym swoim podcaście, przy szczątkach tej książki się przez te sytuacje przepycham, to może czasami trochę brzmieć, jakbym ja się troszeczkę żalił, nie? Bo to Ale są pięknym przeważnie głosem to robisz. Robisz to pięknym głosem. są to bardzo nieprzyjemne sytuacje często, prawda? Ale no jakby finalny efekt tego jest taki, że jestem tutaj, gdzie jestem i to jest jakby cel przyświecający całej tej historii, tej epopei. Plus wychodzę z założenia, że wszystko prędzej czy później staje się dobrą historią, więc po prostu czasami trzeba więcej czasu na to, nie? Znaczy ja żałuję, że no generalnie tak, no nie nagrywam twarzy, bo nie mogę karać słuchaczy tym, co ja sobą prezentuję, ale żałuję, że teraz ciebie nie widzieli, bo taki dobry suchar po prostu by siadłeś, jak powiedziałeś, że jestem tu, gdzie jestem. Ja bym powiedział w lesie, bo ty sobie zaślepkę zrobiłeś z lasu. Musiałem powiedzieć, bo tak, no, szkoda tego suchara stracić, więc niech wszyscy wiedzą, że był wyborny. Dobrze, ja chcę tylko powiedzieć tutaj 2 takie rzeczy. Takie, że po pierwsze, jeżeli Państwo nie widzą tutaj twarzy mojego tutaj przepytowywującego mnie człowieka, naprawdę nie jest źle, fajny chłopak. Natomiast... Nie dziwię się, że brałeś udział w tych zawodach z genitaliami przy kaloryferze, to już wiele się wyjaśnia. Natomiast jeśli chodzi o moje tło, to bardzo ciężko nam się tutaj było ustawić na ten wywiad tutaj, na ten podcast, dlatego, że dzieci, życie i tak dalej. I jedyny pokój, w którym jestem w stanie to zrobić, nie jest w najlepszym stanie sanitarnym. W związku z tym postanowiłem nie marnować czasu na sprzątanie go i ustawić sobie zdjęcie. Bardzo ładne zdjęcie. Czy to jest jakiś konkretny las, czy... To jest, też gdzieś odpisałem o tym miejscu u siebie właśnie. To jest takie miejsce w Japonii, w którym byłem zanim się jeszcze tutaj przeprowadziłem. To jest w Kinugawa Onsen. I to przepraszam, czy ty mi grozisz? Czy ty mi grozisz teraz? Albo obrażasz? Co? Czy ty mi grozisz lub obrażasz? Bo ja nie wiem, co ty mówisz. A właśnie nie wiesz i to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Nie, po prostu ci grożę. Okay. Natomiast miejscowość, jej nazwa nie jest ważna, natomiast to jest takie miejsce, które bardzo we mnie się odcisnęło będąc w Japonii, bo to było takie miejsce bardzo z dala od jakiegoś takiego szlaku turystycznego, mniej znane miejsce, mniej uczęszczane i bardzo puste, co w Japonii jest dosyć rzadkim zjawiskiem. Więc to był marzec i to wyglądało tak, to jest szczyt góry w ogóle, to jest szczyt góry, tam wokół małpy latają. Niektóre są opas, niektóre są w klatce i to jest taka bardzo stara kapliczka, nawet nie świątynia, kapliczka po prostu i to jakiś taki strasznie fajny klimat miało. Bardzo lubię to zdjęcie. Dziękuję, że podzieliłeś się nim ze mną. Będę prosił, żebyś... Zwłaszcza, że niczego nie widzi tego zdjęcia. Tak, dlatego będę chyba prosił, żebyś przygotował taką grafikę z nim i damy na zaślepeczkę. Tak. Ale pojawiło się teraz, że ten pokój musiałeś czymś się zająć, właśnie pokazać zdjęcie, żebym nie widział, jaki jest stan sanitarny. No to zostańmy przy stanie sanitarnym, bo jak dziecięcy stolec w bucie no wpływa na życie tak, że w efekcie trafia się na drugi koniec świata. Bo generalnie od tego zaczyna się twój podcast, który miał być książką, który, jak już powiedzieliśmy, jest podcastem, a nie wiadomo, czy będzie książką. Strasznie zawiłe to jest, ale generalnie wiem, o co chodzi mniej więcej. Tak. No słuchaj, no nie mogę ci powiedzieć jak, bo to ta cała historia się toczy bardzo, bardzo długo, że ciężko to streścić, natomiast zamysłem jest to, że to jest taki ten efekt domino, tak? To była ta pierwsza, ten incydent kałowy, o którym tutaj mówisz, był tym pierwszym domino, które uruchomiło cały ten ciąg zdarzeń, który się kończy tutaj. Właśnie w tym miejscu. Przerażające. Prawda?
I to kiedy to się dzieje? To się dzieje... Moja siostra miała 2 lata, więc ja miałem jakieś 5-6. Więc ta historia trochę już trwa, nie? No, trochę trwa, ale wiesz, no, tak poruszam się teraz na abstrakcie, bo nie mówisz też, nie wyznałeś ile masz lat, ja nie chcę zdradzać twoich danych, skoro przedstawiam cię jako typa, który wiesz, absolutnie o nim nikt nie słyszał. Ale powiem tak, nie, dlatego pytam też o ten stolec, bo trudno mi było przebrnąć przez tę historię, ale to nie wiem, czy to jest wina twojego kwiecistego języka, czy bardziej tego, że ja mam jednak pewne defekty w głowie, ale jak na przykład zacząłeś przypominać o tym, że Gniezno było stolicą Polski, to ja doszedłem sobie w mojej głowie, bo ja słuchałem cię na siłowni, bo jest mi wygodniej, żeby mnie mniej rzeczy rozpraszało, to i tak doszedłem do tej rozkminki, że w domu musiałem sprawdzić, kiedy de facto Kraków przestał być stolicą, ponieważ mimo tego, że w 1000, to było chyba 596, tam jeden gość wziął sobie i spłynął rzeką do Warszawy, no to przecież technicznie rzecz biorąc, aż do rozbioru było stolicą, bo oficjalne ogłoszenie było w 1918 i tak, dlatego trudno mi przejść, bo jak wiesz, jak ktoś czasami tak zamiast prosto do celu iść kluczy takie jak ja, no to podchwytuję to i później sprawdzam takie rzeczy, ale na przykład sprawdzimy cię od razu, kiedy został Kraków stolicą, a Gniezno przestało? Ja nie mam pojęcia, słuchaj. No przecież z Gniezna jesteś. No tak. No to co to ma znaczyć? Odbieramy ci obywatelstwo, prawda? Bo to tak nie jest. Ale... Co tam jest? Co tam w tym Gnieźnie macie? Czy macie bramę gnieźnieńską i byliście stolicą? I ty o jednej rzeczy zapomniałeś, a o drugiej usłyszałeś teraz. Nie, no zaraz. Posłuchaj. Nie jest ważne, kiedy przestaliśmy być stolicą. Ważne jest w ogóle, że nam to zabrano, tak? No właśnie, każdy Polak pamięta, kiedy mu coś zabrano. A to nieważne kiedy, ważne, że zabrano. U nas, słuchaj, jest dużo więcej niż brama. Znaczy drzwi właściwie, nie brama, drzwi to są. Wiesz co, są drzwi. Ja mam wrażenie, teraz domyślasz. Nie, to są drzwi. Ja przejdę do następnego pytania. To są drzwi, naprawdę. To są drzwi gnieźnieńskie. Nie każda szkoła musi tam pójść i zobaczyć te drzwi. Nie, dobrze, nie uratujesz tego pytania. To może inaczej. Skąd pomysł, by uczyć w Japonii czegoś tak mało użytecznego jak język angielski, zamiast na przykład obsługi szlifierki kątowej? Proszę bardzo. Są bardzo proste, jest na to odpowiedź. Nie mam pojęcia, jak się używa szlifierki kątowej. Natomiast angielski to coś tam umiem. I Japonia jest bardzo ciekawym krajem, jest bardzo ciekawym krajem, ale właśnie pod tym kątem jest dosyć wdzięcznym krajem na nauczanie na tle innych krajów, bo Japonia ma taki swój własny, specyficzny stosunek do Zachodu i stawia na jakąś taką autentyczność, więc tutaj jakby sam fakt, że angielskiego uczy nie Japończyk, jest już tak jakby taką gwiazdką wyżej dla szkoły, nie? Okej, snoby. Aczkolwiek to było dosyć trudne, dlatego że ten miecz jest obusieczny, a ten kij ma 2 końce i większość szkół w Japonii zatrudnia po prostu tylko i wyłącznie osoby z krajów stricte anglojęzycznych. Z Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, bo to też dosyć blisko. I dostać się jakby, nie będąc tym prawdziwym takim native speakerem, jest dosyć ciężko, więc to też nie był taki gwarant, nie? Że ta biała twarz mi wystarczy do zabezpieczenia posady. Niestety. No bo nie wiesz, tak chciałbym, żebyś pociągnął ten temat, no bo jednak studiowałeś, rozumiem, anglistykę w Polsce. Tak, na Kulu. No właśnie, ja tak się chciałem powiedzieć, kto na Kulu studiuje anglistykę? Ja. Sam studiowałeś, rozumiem, że miałeś indywidualny tok studiów, to szanuję. Nie, niestety, znaczy nie, chociaż to już na tym 5. roku to już było blisko, to nam już się tam tak przerzedzało na końcu. Tak, no studiowałem na Kulu, ponieważ tam się dostałem, na szczęście, można też powiedzieć, dał Bóg. Tak, wiadomo. Tu byli ludzie po Kulu, bo teraz ja widzę, jak ja się źle przygotowałem do audycji. Cię bardzo to przepraszam, bo ja sobie przypomniałem, że przecież na dywaniku byli ludzie po Kulu, jeden został ateistą. To jest bardzo zabawne, że to też mówisz, bo mój zespół nauczycielski, ja miałem takie wrażenie, ja nie wiem, czy to jest prawda, było takie moje po prostu odczucie na tym Kulu,
No bo cool, nie? Cool ma jakąś taką swoją, jest jakiejś takiej ogólnej świadomości Polaków, że on istnieje. Nie? Więcej osób wie, że istnieje jakiś gdzieś tam cool na tym drugim krańcu Polski niż, no nie wiem, niż jakaś uczelnia w jakimś innym mieście niż Kraków czy Warszawa na przykład, nie? No i krąży o nim dużo takich historyjek, których też tam kilka przytoczyłem u siebie. Takich, wiesz, stereotypów i tak dalej. I to nie jest tak, że to wszystko nie jest, że to wszystko jest absolutnie nieprawda. Natomiast myślę, że niektórzy nauczyciele trochę walczą o to, żeby tej łatki uniknąć. I mam wrażenie, że na przykład dobierając niektóre lektury, jakie przerabialiśmy na historii literatury właśnie Anglii czy USA, to mam wrażenie, że one niektóre były pod takim kątem właśnie wybierane, żeby właśnie stały tak w opozycji do tych stereotypów, jak tylko to możliwe. A być może to jest po prostu cecha brytyjskiej literatury. Tam się wszyscy muszą właśnie strasznie patologicznie ruchać na stronie numer 3, bo do 4 inaczej już nikt nie dotrze, nie? Dobrze, ale co stało za wyborem takiego, a nie innego właśnie kierunku na KUL? Znaczy to tak. Za wyborem kierunku czy miejsca? To jest połączone, bo zakładam, że w Gnieźnie mógłbyś załatwić sobie anglistykę i mógłbyś nawet to gdzieś bliżej też Gniezna jeszcze mieć, więc chodzi o to kombo, bo jest to dość nietypowe kombo. Rozumiem, gdybyś chciał coś pastoralnego koniecznie robić lub teologicznego, wiesz, no to KUL ma pewną przewagę właśnie przez tę opinię. Teraz na przykład jest taki trener, pozdrawiam go niestety, nie poznałem go, ale ostatnio parę razy mi się wyświetlił na jakichś rolkach, który robi doktorat na KUL-u, jest trenerem personalnym. I doktorat robi o chyba sensie. Nie sensie treningów, tylko takim metafizycznym. Więc tak, trening metafizyczny? Nie, sens metafizyczny. Trening normalnie siłowy i tam jeszcze rozpisuje ludziom suplementy, że tak delikatnie to ujmę. Ale mi się skojarzyło, bo są różni ludzie na KUL-u, dlatego chodzi mi o tą zbitkę. No bo wiesz, jeśli sam to w swojej audycji mówisz, bliżej do pracy ze złotymi łukami jest jednak z tych naszych takich studiów humanistycznych, więc po to jechać do Lublina. Czy tam jest jakiś taki McDonald's, czy już chciałeś od razu w nim robić, czy był inny powód? Bo szukam tej ścieżki. Co prowadzi człowieka na anglistykę do Lublina? Znaczy tak, osoba, która idzie na anglistykę gdziekolwiek, z założenia przychodzi tam z zamysłem, że ona nie będzie nauczycielem. Okej? To należy ustalić od razu, że ona idzie z takim założeniem, że ja będę tłumaczem. I wszyscy tak myślą, absolutnie wszyscy tak myślą. I pierwsza jakaś integracja po jakichś pierwszych zajęciach czy coś to jest, byle żeby nie być nauczycielem, nie? No i oczywiście, że tak. I to też u nas było zaraz na samym początku bardzo od razu zdyskredytowane przez takiego jednego pana. Też o nim pisałem, pan Dziesięciopalcy. Pan Dziesięciopalcy powiedział nam, że wszyscy pewnie sobie teraz właśnie myślimy, że nie będziemy nauczycielami i on mówi, że daje sobie palec obciąć, że właśnie wszyscy będziemy nauczycielami. No i tych palców chyba Newton miał 10, a mówi tak co roku, nie? Także tak to właśnie wygląda. Więc w miarę postępu tych 5 lat człowiek się godzi z tym, że okej, nie będę tym tłumaczem, nie będę tym tłumaczem, będę tym nauczycielem, trzeba się z tym pogodzić po prostu jakoś. I ja uczyć generalnie lubię i miałem też wątpliwą przyjemność uczyć w Polsce. Natomiast więc angielski po prostu już dosyć dobrze, powiedzmy, umiałem idąc tam, więc szukając gdzieś asetu, gdzie pójść dalej, co zrobić dalej, to po prostu był jakby jakiś dla mnie taki jeden z sensowniejszych wyborów. A dlaczego tam? No ja nie chciałem być blisko jakby swojego miejsca urodzenia. No dziwne nie jest, jak tam do butów defekują, to też bym się zastanowił, czy to, prawda, to ma sens. Nie? To nie jest bezpieczne miejsce, przynajmniej dla obuwia. Od kostek w dół nie jest bezpiecznie przynajmniej. I składałem do kilku miejsc, ale generalnie to nie ma co ukrywać, że ja przede wszystkim podążałem troszeczkę za swoją miłością. I szczęśliwie udało nam się
w tym samym miejscu zadokować. Dostałem się jeszcze do kilku innych miejsc, do kilku się nie dostałem. Pamiętam, że na Ujocie byłem 507 na liście oczekujących. Dacie na kierunek, mam nadzieję, że nie. Na kierunek. To tak, okej, na bo, kierunek. bo mieszałeś sprawy damsko-męskie, tu ja już nie chciałem wiedzieć właściwie. Nie. To chodziło o kierunek, tak. Więc to kombo z tego wynikało, nie? Co umiem i co z tym mogę zrobić, podzielone przez, czy może razy romantyczna przygoda. Dobra, musimy z tego wybrnąć. Jak jest masowe wymieranie po japońsku? Zetsumetsu. A możesz powiedzieć, dlaczego to było dla ciebie takie ważne? Bo to było słowo, które... Jezu, masowe wymieranie. Potrafisz sobie wyobrazić jakieś słowo, jakąś frazę, która ma jakąś większe tragicznie znaczenie, jest takie fundamentalnie rozgniatające, a po japońsku to się rymuje. Ja znam, ale Jakie? wiem, że ty nie interesujesz się piłką nożną. Legia Warszawa, no strasznie dołujące. Powiem ci, że odbiera mnie osobiście. Takie przykre, jak słyszę. No. Czytałem, że Stephen Hawking tam miał pracę na ten temat, pisał. Stephen Hawking, tak. Tak, on dużo. Że właśnie pośmiertnie tam, później było tam publikowane, że właśnie miał gotową pracę, już to było, że Legia starą jest. Ja celował o tej Legii, bo tu później będzie o takiej dziewczynie, która jest kibicką Legii i która doprowadziła mnie do ciebie, że tak powiem. Jezu. No właśnie, dlatego musimy tutaj parę szpileczek wbić. To nie ma opcji. Ale tak czy ja o piłce absolutnie. Jedyne co wiem z piłki to właśnie to hasło i że Arkadiusz nie świnia, nie? I to jest wszystko, co ja wiem. Z zbiegu okoliczności akurat. Natomiast o czym mówiliśmy? O masowym wymieraniu. Twierdziłeś, był więc to zwrot jak można taką frazę zrymować? Zetsumetsu. Zetsumetsu, to brzmi jak taka nazwa takiej kafejki, jakich w Japonii jest dużo z tymi takimi dziewczynkami przebranymi za pokojówki, które ci tam serwują różowe tam różne dania i tak dalej. Zetsumetsu, to brzmi tak samo, na przykład jest takie imię w Japonii, Koki. Tak. Super imię dla takiego małego chłopca. O, Koki, bardzo słodkie, ale wyobrażasz sobie, nie wiem, że typ ma 40 lat. Typ ma 40 lat, jest na jakimś spotkaniu i mówi, że się nazywa Koki. Znaczy, problem jest taki, że no nie oszukujmy się, jestem parę lat starszy od ciebie i gdy ja byłem małolatem, to był serial z Corkiem Thatcherem. I to było pierwsze skojarzenie, bo to była osoba z trisomią. Ja pamiętam, że u nas Korki miał jedno oznaczenie, wiadomo było o kim mowa, że to jest ten konkretny, więc nawet nie wiedziałem, że w Japonii jest to popularne imię. A nie Korki, Koki. Ja myślałem, że po prostu R nie wymawiasz. Dobra, spokojnie, nie rób scen, nie? Nie, Korki bardzo fajne, Korki bardzo dobrze brzmi. Słucham, dobra, udawałem, że cię słuchałem. Chciałem, żeby wyglądało, że jestem dobrym prowadzącym. Naprawdę nie zepsujmy tego już całkiem Nie, dzisiaj. dobrze idzie. Dziękuję. Wiesz co, to przejdźmy do tych kilku słów o Japonii, skoro zacząłeś, bo akurat jak mówiłeś o tych różowych rzeczach, to znajoma, która była niedawno w Japonii, robiła sobie zdjęcie z małymi jeżami w różowym pomieszczeniu. To tak troszkę mnie zaskoczyło, że wiem, że tam jest. Mam dużo rzeczy akurat o Japonii, bo pytałem parę osób i tak na przykład pytałem ich, co je najbardziej zdziwiło, więc zacznę od ciebie, żeby cię nie nakierować na odpowiedzi, bo zakładam, że częściowo i tak się pokryją, bo jest taka jedna rzecz, która się Polakom od razu rzuca w oczy zawsze. Co mnie najbardziej zdziwiło? Tak, to tak na początek, jak tam przyjechałeś, przyleciałeś, przypłynąłeś, nie wiem jak dotarłeś, właściwie nie chciałem się już sprawdzać, zakładam, że przypłynąłeś. No bardzo bym chciał być jakiś oryginalny tutaj, ale to po prostu nie mogę, jest czysto, nie? Jest czysto. Mimo jest braku czysto. koszy. Nie leżą śmieci. No tak, ale ten brak tych koszy, bo jest czysto, a koszy nie ma. Tak. Tu musiałem sobie sprawdzić w ogóle później dlaczego, bo mnie to frapowało dlaczego. Wiesz dlaczego? Sarin. Tak. To musiałem sobie sprawdzić, ale tak, no nie ma tych, to wiesz, ja się jeszcze dowiadujesz o tym, że nie ma tych koszy, bo na początku... Ale to przepraszam, bo ja tak jednym słowem odpowiedziałem, to ty to przybliż, bo ja wiem, ale no to w sumie przybliż, bo to jest dobra historia. To jest smutna historia, po prostu w 96 to było chyba? 4 albo 6, lata 90 chyba. 5 akurat, ale mniejsza z tym.
No, była ta sekta po prostu, która zrobiła zamach w metrze, wrzucając właśnie ten gaz, ten sarin właśnie do koszy na śmieci i reakcja, no tam dużo osób tam zostało okaleczonych i tak dalej i po prostu reakcja rządu była, no nie umiecie się zachować z koszami, to po prostu nie będzie koszy, tak? To jest piękna reakcja po prostu. I generalnie Japonia działa w ten sposób. Japonia jest bardzo pragmatyczna z takimi rzeczami. Swego czasu na przykład jedna właśnie z osób obserwujących mnie wysłała mi takie zdjęcie właśnie z jakiś tam japoński znak był z czarnoskórą osobą na deskorolce staczącą i że właśnie, że tutaj nie można robić salt do tyłu. O, I ona się mnie pyta, dlaczego, czy to tak jest, czy naprawdę takie rzeczy wiszą? Ja mówię, nic, ja nie widziałem osobiście tego, ale zapewniam cię, że po prostu w tym miejscu, gdzie ta konkretna tablica stoi, jakaś czarnoskóra osoba robiła salto do tyłu. I żaden Japończyk by tego po prostu nie zrobił, nie wpadłby na to. Więc dla nich po prostu bardzo pragmatyczną akcją na to jest po prostu okej, no to musimy zrobić dokładnie właśnie taki zakaz, bo najwyraźniej ta, grupa, ta tak. osoba z tą deskorolką w tym miejscu może mieć takie pomysły po prostu. Więc to tak działa troszeczkę. Więc co mnie zaskoczyło, to właśnie to ta organizacja, ta czystość, zwłaszcza z tym faktem, że nie ma tych śmieci, tych koszy na śmieci, że nie ma kosza, wciąż jest czysto. No nie jest to nic oryginalnego, ale to się po prostu bardzo, bardzo rzuca w oczy, jak się przyjeżdża tam z Europy po prostu, nie? Nie tylko z Polski, ogólnie z Europy, nie? Tak, to nie jest stricte polski problem. No tak, ale generalnie to coś, na co Polacy najpierw zwracają uwagę, bo mówię, sprawdzałem i tak, pierwsza z osób w okolicach 2008 roku, co ją zdziwiło, brak koszy na śmieci. W metrze nikt z nikim nie gadał, gapili się w telefony. Dzisiaj to pewnie nikogo nie dziwi, bo u nas też teraz tak jest i bardzo podobało mi się to, że tory jeździły nad samochodami. Z kolei osoba, która od niedawno była, to właśnie to umiłowanie do porządku, brak koszy na śmieci, ani pół karalucha, to widać, że miasto stołeczne, bo ja tam, wiesz, bym nie szukał karaluchu, ale dobra, przestanę już po nich jechać, przepraszam. Kosze na śmieci przykryte sitkami, żeby papierków nie porwał wiatr. No to jednak kosz na śmieci się pojawił jakiś. Dwie twarze Japończyków za dnia cicho, potulnie w kolejce, nikt w metrze nie kwęknie, a wieczorem wszyscy krawaciarze, czyli wstawieni mocno i głośni. Do tego estetyka, z jednej strony piękny, czerpiący z wielowiekowej tradycji design, estetyczne umiłowanie do harmonii, no i właśnie z drugiej strony różowe knajpy z jeżami. Widzę, że wiele osób o tych jeżach. No plus to, że na przykład sake wchodzisz do baru sake i okazuje się, że można mieć smak deseru truskawkowego. No i co dalej? Że chcesz kupić lekarstwo w aptece, dostajesz od razu poradę medyczną. Na środku ulicy w stolec włożone żółte wstążki, obok karteczka Pikachu pomścimy. Nie, przepraszam, nie. To do materiału o weekendzie w Bytomiu. Dobra, to nie to. To mi się nie mam zużycie papierów, tak? Ale generalnie dużo ludzi zwraca uwagę, właśnie po pierwsze czystość i po drugie multum kontrastów jednocześnie. No właśnie sama ta czystość jest... Tak, no dopóki nie dotarłeś do stolca z Bytomia, to rzeczywiście wszystko się zgadzało. Dobra, zostawmy ten biedny standard. Po prostu powiedziałem dzisiaj dużo materiałów jednocześnie, to troszkę mi się miesza, ale generalnie tak, no Japonia się wszystkim kojarzy jako takie, wiesz, wielkie sprzeczności, no bo no chociażby to jak utrzymać porządek, gdy nie masz kosza na śmieci, nie? Tak. No, tak proste, nie? W takiej klamrze, jakby to spiąć, bo te wszystkie rzeczy, które właśnie wymieniłeś, to troszkę się właśnie na tych rozstrzałach opierają właśnie, nie? I właśnie jakby to spiąć, to właśnie powiedziałbym, że tu chodzi o to, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią świętą. Z tego co wiem, Japończycy specjalnie nie są... Z tego co wiem, no byłem w jednym domu u kogoś, u Japończyka, tak jakby, w jego prywatnym domu. I tam akurat było czysto. Ale z tego, co się mówi, to Japończycy specjalnie w swoich jakby mieszkaniach, domach nie są specjalnie... Często po prostu jest tam jakoś tam bardziej bałagan. Natomiast, bo to jest ich prywatna sfera, tam można, nie? Natomiast w sferze publicznej jest to jakiekolwiek uprzykrzanie się drugiej osobie jest po prostu olbrzymim tabu. Więc dlatego ludzie są cicho w metrze, dlatego noszą te śmieci ze sobą do domu, dlatego
Dlatego, kiedy przychodzi wieczór i pojawia się takie publiczne przyzwolenie na to, żeby troszeczkę być bardziej crazy, to dopiero wtedy ludzie się na to rodzą i ludzie to robią. A to właśnie wygląda. Zaskoczyłeś mnie z tym nieporządkiem, bo tak pamiętam, że kiedyś czytałem książkę, która zresztą obecnie jest poszukiwana, bo to wydawnictwo Kwiaty Orientu ją wydały w niskim nakładzie, właśnie Koreańczycy, Chińczycy i Japończycy. I tam było porównanie tych toalet i z kolei właśnie wygląd domowej toalety w Japonii był, pamiętam jak dziś, bo to autentycznie był taki opis, że opisywał tam japońską toaletę, że możesz sobie patrzeć w oddali, czy tam jakiś strumyczek, że wszystko zadbane. No a w Chinach jest wyjątkowo wysoki, jakby to nazwać, wyjątkowo wysoka śmiertelność w toaletach, ponieważ na przykład część toalet publicznych się zapada i to były takie, porównanie i dlatego jak teraz mówisz o tym nieporządku w japońskiej toalecie, mówię, ja tam słyszałem co innego, nie? Nie, to toaleta też jest święta. Zwłaszcza ta publiczna. To tego nie wiedziałem, dobrze. No to... Nie. Ja o tym, że jest nieporządek w domach, to słyszałem, nie widziałem. Tak? Dużo też lekcji robię online, więc czasami też widzę tam w tle i raczej jest czysto, więc nie wiem, być może to jest rasińska, słuchaj, opinia o Japończyka w zemście za taki ble. Może. No dobrze. Jako, że to jest audycja parentingowa, która wielokrotnie opierana jest tylko na odpowiedzi na pytanie, czy widziałeś kiedyś dziecko? Ja wiem, że ty widziałeś, więc zapytam o coś innego. Jak wychowuje się dziecko w Japonii i dlaczego to pytanie jest to trochę rozbudowane, a mianowicie, czy otrzymujesz takie informacje z Polski, tam to go nie wychowa. Nie, bo tam się nie da, bo jest inaczej, gorzej, nie? No jak na ryżu szlachtę wychowa? Ja nie chcę szlachty chyba wychować, wiesz? Całe szczęście. To nie skończyło się dobrze dla kraju ostatnim razem, z tego co pamiętam. No mi powiadasz, pierdolę. To jest trochę tak, że kiedy masz dziecko, to jest ciężko wszystko ogarnąć, prawda? Życie się troszeczkę wywraca do góry nogami i wtedy trochę dobrze jest mieć te dodatkowe ręce do pomocy. Jakichś tam właśnie dziadków, babć, sióstr, braci i tak dalej. Natomiast w naszej sytuacji tutaj jesteśmy troszeczkę po prostu w tym we dwójkę, tylko ja z moim żontilem. I to jest trudne, natomiast daje jakiś taki stuprocentową odpowiedzialność za to daje, nie? Że w sensie, jeżeli coś pójdzie dobrze, to ty. Jeżeli coś pójdzie źle, to też ty. Więc pod tym kątem na pewno jest to czasami wiadomo, że brakuje jakichś takich właśnie dodatkowych rąk do pomocy, ale myślę, że jest to nikła cena za pełną kontrolę nad wychowaniem swojego dziecka, nie? Ja widziałem taki mem wspaniały właśnie, że Boże, przestańcie zostawiać dzieci ze starymi ludźmi, bo że tam wrócił i się go pytałem, ile ma lat, mówi, że jak Bóg da, to w maju będę miał 6. Więc chyba uda się tego uniknąć. Natomiast jest cała masa takich dodatkowych kulturowo-językowych przeszkód i przeszkadzajek, wiadomo. Jakichś takich stresów, które normalnie by ich tam nie było. Ale jest dobrze. Jak na razie myślę, że jest okej. No powiem ci, że zawsze masz szansę sam coś zawalić, no bo wystarczy odpowiedni dobór lektur i wczoraj, dokładnie wczoraj, gdy czytałem z pszczelarzem sobie wieczorkiem o śmierci książkę kolejną, no to, to nie było wieczorem, to było po południu, no i to chodził za mną później wieczorem i pamiętaj o śmierci. Bo był fragment o Memento Mori. Ja mówię, gościu, weźcie ode mnie oczy. Ja wiem, że jestem stary, no ale mówię, są pewne granice. Do wieczora musiałem wziąć inną książkę, bo zacząłem czytać coś innego, żeby przestał mi to Pamiętaj o śmierci powtarzać. Bo strasznie mu się spodobało. Bo strasznie mu się spodobała ta idea. Czytałeś? Wiesz co, akurat wczoraj, to wiem, nie żeby to zabrzmiało źle, ale akurat to jest Kwiatki od spodu. To jest taka książeczka, którą teraz mam konkurs i chciałem przeczytać ją sama, młodemu się spodobała. Często mamy książki o śmierci na tapecie. Kiedyś mieliśmy właśnie tam tą o Jędrce książkę. No jest dużo takich ciekawych pozycji i czasami co jakiś czas do nich wracamy. No akurat wczoraj Bagdaj też był na tapecie, bo do niego często przechodzimy.
Więc tym kapeluszem za 100 000 uratowałem się i przestał mi powtarzać to memento mori, no ale generalnie sama ta historia jest taka, że pierwszy raz to właśnie temu cesarzowi to memento mori ktoś z tyłu mówił, no i on uznał, że to jest świetne, więc nie wiem, czy ja miałem się poszczuć jako cesarz, czy wiesz, czy nie, ale generalnie tak, ta historia była bardzo dobra i jest szansa, że coś zepsujesz. Mi się udało już wiele, ja nie potrzebuję do tego ani dziadków, ani Japończyków. Zawsze się Dam coś radę zepsuje, sam. oczywiście, że tak, nie? Aczkolwiek to, co tutaj mówisz, nie wydaje mi się, że to konkretnie, żeby to koniecznie było zepsucie czegoś, to też są tematy, które trzeba z dzieckiem poruszać, nie? Tak mi się wydaje. Może jakoś, nie wiem, może nie trzeba mu od najmłodszych lat mówić, że słuchaj, no, memento mori, ale no, Weź, no tam, teraz myślę, że zwłaszcza w poprzednich pokoleniach, kiedy ja byłem dzieckiem, to sporo tematów ogólnie się unikało i trzeba było samemu jakoś je odkopać i próbować zrozumieć, to też nie zawsze było po prostu dobre, nie? Więc wydaje mi się, że rola rodzica jako tego takiego pierwszego źródła informacji jest też taka istotna również dla tych trudnych tematów, nie? Nie, no to na pewno, no ale właśnie chciałem spytać, jak tam u ciebie, czy nie miałeś takich uwag, no bo wiesz, mimo wszystko, no sam mówisz, w naszych pokoleniach, w tych wcześniejszych troszkę inaczej mówiono do dzieci, mogły być inne wzorce zachowania, no jednak ta Japonia uchodzi na drugi koniec świata, no jest drugim końcem świata, nie musi nawet uchodzić, to po prostu jest drugim końcem świata. No i tam ludzie, no ta różnica kulturowa, co on będzie jadł? Robaki, pewnie robaki, tak, wiesz. Wiesz co, ja bym chciał, żeby on cokolwiek jadł, wiesz? Bo akurat z jedzeniem mamy strasznie duży problem. Znaczy, słuchaj, je ryż czasami. Tego się To już obawiałem. dobrze, nie? To już dobrze, to już jakoś tutaj wyżyjemy, myślę. Ale chleb lubi bardziej, nie? Więc tutaj genów nie oszukasz. Całe szczęście. Em, Jak ryż no są- dopycha chlebem, to ma obywatelstwo po prostu od razu. Tak. Są te różnice. Myślę, że jeszcze się tego może za bardzo nie czuje. Może na przykład. No już chodzi ten mój starszy, teraz mi się urodziło drugie, ale ten mój starszy ma 4 lata, chodzi już do przedszkola tutaj, no bo trzeba go było. Na przykład, myślę, że normalnie w Polsce nie posłałbym go jeszcze do przedszkola. Tu posłaliśmy go wcześniej, niż normalnie byśmy to posłali, dlatego że no, ten język, tak, my tu tak jakby zamierzamy zostać, więc on, więc ja sobie tutaj mogę dukać, nie? Ja już sobie tutaj prawie 6 lat dukam i jest okej. Natomiast on będzie musiał tutaj mówić w tym języku, nie? Więc tak jakby to już jest chociażby jakaś różnica i no nie wiem, no dzieci mają mundurek na przykład do tego, nie? Do tego przedszkola. To konkretne, które wybraliśmy, akurat jest dosyć takie luźne, trochę nie stricte w tym rycie, ale to Montessori tak troszeczkę. Tam podjeżdża, co jest w Japonii dosyć rzadkością, więc tam się to trochę udało. No ale mają na przykład, mają tam, wiesz, jakieś takie okazje, mają cały tam mundurek, trzeba czapkę nosić, którą oni tam dali. Jak raz przyszedłem bez czapki, to tam była tam rozmowa na boku, nie, że trzeba tą czapkę jednak, nie? ale padało, tak? Mieliśmy parasol, nie? No, ale trzeba czapkę jednak, nie? Tak jakby. I to znowu robimy to kółko do tych zasad, nie? Do tego, jak ta Japonia stoi tymi zasadami. Jak ta Japonia stoi tym, że to wszystko działa tak, jak działa, dlatego, że od najmłodszych lat te zasady są w życiu tych dzieci obecne. Że tą czapkę musisz mieć. Jak będziesz nosić tą czapkę, to na starość będziesz nosił śmieci ze sobą, nie będziesz śmiecił, nie? To jest wszystko połączone. No dobrze, ale jak ty się odnajdujesz w takim świecie pełnym zasad, skoro tu pana ministra tak bluźniłeś, jakieś koszulki drukowałeś, że bez nawet imienia Roman, że Giertych, ty Terefere Figofago, nie? Nie, teraz... Roman w szkole. Było. No to widzisz, tam, no to tam. No. No nieładnie, tak. Nieładnie. On teraz jest obrońcą demokracji, proszę pana. Że pana, tak? to jest przebranie dobre, nie? No teraz wiesz. No i nie, no i wiem, że z tymi mundurkami walczyłeś. To nie było tak, nie korciło cię, że a czapeczkę to se możecie? Widzę, nie. że korciło. Po minie widzę, nie kłam, proszę szczerze. Korciło. Nie, naprawdę. Przestań, bo mnie deportują. No oby. Nie, ja tak na takie, no to akcja była taka akcja rzeczywiście tutaj,
Nie, co ty mówisz, że się nie przygotowałeś? Strasznie dużo tam, trochę tam poczytałeś jednak. Ja to jest takie trochę, ja tam uważam, że teraz dopiero mi się przypomniało, że miałem cię zagiąć tym Sarinem i musiałem sobie przypomnieć, jak się nazywał piąty od Sarinu, więc ciekawochę ci dam później, jak już po tej twojej żonie, bo miałem ciekawostkę o twojej żonie, czemu ją tak nazywasz, teraz dam Sarin, będziesz miał żonę z Sarinem połączoną. No spokojnie, to dlatego karteczkami notuję. Dobra. Nie no, miałem, była taka akcja rzeczywiście, że w gimnazjum, kiedy Roman Giertych objął to stanowisko ministra edukacji i wyrzucił tą naszą sztapę z kanonu lektur i te mundurki tam chciał przepchnąć, to rzeczywiście ja z kolegą wydrukowaliśmy sobie w papierniczym koszulkę z napisem Roman w szkole, ja p***le. Przyjęło się średnio wśród nauczycieli, ale to było gimnazjum, ne? To było Przepraszam bardzo, ja... bo jesteś nauczycielem języka. Proszę Tak. powtórzyć jeszcze raz, co było konkretnie napisane na koszulce. Było Roman w szkole, ja p***. No teraz jest M, bo ja tego M za pierwszym razem nie słyszałem, a wiem, że za M cię chwalono. Tak, rzeczywiście było coś takiego kilka razy, no. Tak. Nie mam problemów, wręcz automatycznie przychodzi mi wstawianie E na końcu p***, natomiast bardzo dziwnie mi się stawia E w kurde. Ja nie stawiam, po prostu trzeba się buntować. I w kurde właśnie chyba nie stawiam, ale zawsze jak piszę, się zatrzymuję na chwilę. Kurde. No Kurde. Tutaj nie ma E, nie? Więc taka troszeczkę nowomowa z tego wychodzi. No tak, była taka akcja, ale ja ogólnie lubię zasady. Powiem szczerze. No cóż. Może bardziej niż te, może bardziej, jakby to... Nie, Polska jest strasznie chaotycznym miejscem, powiedziałbym, gdzie dużo rzeczy nie działa w takiej sferze publicznej. Wszystko działa, proszę pana. Wszystko działa. No. Pokleiliśmy to, WD-40, taśma, wszystko jest okej. Proszę uspokoić. No właśnie, to trochę tak jest, nie? Działa. Wszystko działa, się trzyma. Dopóki nie pierdolnie. Jak nie wieje, jest okej. Wtedy trzeba znowu skleić, nie? Wtedy trzeba znowu skleić po prostu. Jest tutaj troszeczkę właśnie to wszystko bardziej zorganizowane. Być może ten kontrast, wiesz, trawa jest zawsze zieleńsza, nie? Po drugiej stronie płotu. Więc być może kiedy dorastało się w kraju, który nie słynie może z najlepszej organizacji, to kiedy się to zobaczyło troszkę inaczej po drugiej stronie, to na tyle, żeby się przeprowadzić tutaj, nie? Nie jestem w stanie ci wskazać, która z tych opcji, który z tych systemów jest lepszy. Głównie dlatego, że myślasz na bieżąco, tak? I... tak. To rozumiem, Słuchaj, może jeszcze mi się zmieni. Na ten moment jestem tutaj zadowolony z tego, jak to wygląda. Ja tu ci przerywam, bo znalazłem cytat. Dobra. I ona mówi do mnie, że bardzo sprawnie wycierasz stół. I ja nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Spanikowałem i mówię, tak, bo jestem Polakiem. A ona tylko takie, oto dobrze, na co ja zakończyłem tę gehennę słowem, dziękuję. Specjalnie czytam gorzej niż ty, żebyś, wiesz, żeby czy nie chcieli tam wychuśtać, nie? I odszedłem usiąść, złapać oddech. I tak siedzę do teraz i możliwe, że już nigdy nie wyjdę. Więc co to takie? No w jednej z rolek ewidentnie pokazuje, że Polacy są pozytywnie nastawieni do innych w pracy. No nie oszukujmy się, dostałeś pracę, mimo że nie jesteś z anglojęzycznego kraju. No więc mamy super nastawienie do innych, szczególnie tych, którym się dobrze wiedzie, dostają awanse. Zawsze kibicujemy, nie? To właśnie myślę, że właśnie te polskie geny były powodem, że to ciebie wzięli do tego, że dobierasz nowych pracowników, bo to ty teraz jesteś odpowiedzialny za to, żeby współpracowników, prawda? A i chociaż fakt, że Polaka nie zatrudniłeś, to jest bardzo nieładne z twojej strony, no ale... Słuchaj. Ja powiem ci, że jak ja to słuchałem, ja robię sobie nogi wtedy, ja mówię, ja do typa dzwonię, ja chcę być jego pomocnikiem, nie? Albo mi zaimponowała jego pewność siebie. Ja jestem bardzo pewną siebie osobą, ale myślę, że tu gościu przeszarżował. Nie pamiętam, gdzie on wtedy był, bo on jakby wtedy nie... To był Polak, nie? Tak jakby on nie był w Polsce już wtedy. On już gdzieś był. Tak, bo ty mówisz, że no tak, wyjechał już wtedy. Ja nie jestem pewien, czy to nie wyglądało na jakiś kraj arabski, że nie mówię, że to coś takiego. Tak. W Dubaju miał zdjęcie na profilowe. Tak, zdjęcie profilowe, tak, zgadza się. Jakieś zupełnie inne jakiegoś typa, więc to nie musiał być, to był jakiś zupełnie inny typ. Więc wcale nie jest powiedziane, że on musiał być w Dubaju, aczkolwiek on chyba właśnie już nie był w Polsce, on już gdzieś indziej był. Nie wiem, czy nie w Chinach właśnie, bo Chiny mają troszeczkę podobny właśnie system rekrutacji tych nauczycieli języka właśnie, że lubią właśnie, żeby tam też był ktoś z zachodu. O dziwo. No tak.
Słuchaj, do tego, co tutaj przeczytałeś przed chwilą o tej sytuacji z tym stołem, to po pierwsze, okej, To nie był tam stół. masz mnie, tak naprawdę to tło jest tutaj dlatego, że ja po prostu wciąż tam siedzę, nie? Ja wciąż nie wyszedłem stąd, gdzie wtedy usiadłem, żeby złapać ten oddech. No właśnie. Ale Boże, nie, czytałeś teraz, nie, chyba do końca życia będę czuł po prostu ciarki, wiesz, wstydu. Ja nie wiem, ja nie wiem, co to, co to wtedy było, że z czego to ze mnie wyszło. Znaczy, mam pewną teorię, Hipotezą. teraz jeszcze słucham? Hipotezą. E, bo przydarzyła mi się taka historia, że nie mi, tylko podcast jest akurat w tym momencie zapauzowany, ale właśnie zapauzowany jest w momencie, kiedy ja wyjechałem do Sztocji pracować i w pewnym momencie właśnie w tej restauracji w Sztocji, gdzie pracowałem, była też Polka. I ona miała taką sytuację troszeczkę odwrotną, że ona właśnie tam przyszła komuś tam wytrzeć stolik i właśnie typ jej powiedział, że no ty to chyba musisz być Polką. Mówi, dlaczego? Bo świetnie wycierasz stół. I ona, O wow. Co? No to już tak grubo, później faktycznie, no. No i ja myślę, że to po prostu, ja nie pomyślałem o tej sytuacji w tym momencie, co tutaj ja sam powiedziałem, że dlatego bo jestem z Polski, ale myślę, że tam jakieś neuronowa kolizja w mózgu zaszła jednak właśnie z tym wspomnieniem, mam wrażenie. A to było dużo później, więc nie jestem To fajnie pewien. się denerwujesz, jak się ciebie czyta. To sobie jeszcze jeden cytat tutaj znalazłem na szybkości teraz. No, Czytać wyraźnie, ładnie. Teraz wybór masz, żebyśmy zobaczyli. słuchaj, Dobrze, czytam jak ja nigdy nie słyszałem, że ktoś mnie czytał, więc Wszyscy tak mówią. zaskocz mnie. Ostatnią próbę zaksiążkowania dantejskich scen, gdzie możecie wpłacać sumy dowolne, przelewem blikiem czy wiecznym i każde ukulane 300 zł to jeden pełny dzień, w który mogę nie pracować, tylko poświęcić się od rana do wieczora pisaniu nowych dantejskich scen, aż uda się w nich zamknąć całą historię. Bo tak po prawdzie to mam dość materiału w głowie, by cały pierwszy tom dział się jeszcze przed studiami. No generalnie tak sobie przeczytałem, bo nie wiem czemu to przeczytałem, pytanie miałem wcześniej, ale jak już widzę, że lubisz być czytany. Ile podjąłeś już prób wydania książki, że teraz to już ta ostateczna? No to będzie trzecia, tak jakby, nie? Z tym, że za każdym razem, znaczy tej konkretnej książki. To ile tych książek napisałeś, to później opowiesz. Na razie mów o tej, później pójdziemy ile tych książek. Tak, no to będzie trzecia, z tym, że za każdym razem te dwie poprzednie to była też zmieniona wersja tej książki, nie? Pierwsze podejście to była tam pierwsza wersja tego, to się wtedy już nazywało właśnie, było pod innym tytułem, bo pod tytułem nikt nie pytał, to opowiem. Na drugą wersję to już tam dużo jakby zmieniłem. Pierwsza była taka bardzo taki stream of consciousness. Wiesz, co się Na po polsku zdrowie. nazywa? No. Wiesz, że to się nazywa strumień świadomości? Chyba to się Ja nie znam języków, proszę pana, żadnych. Tak, w sensie to było dosłownie tak, jakbyśmy siedzieli teraz i tak po prostu byśmy rozmawiali i trochę to było bez ładu i składu. Po prostu były te historie, ale tak jakby jedna płynęła do czyli drugiej. dokładnie tak jak ten się podcast. No, dokładnie. Trochę tak. Mhm. Później właśnie zacząłem to przepisywać tak na taką bardziej ciągłą, spójną historię i wtedy właśnie miało miejsce podejście drugie, które no, też się jakby zakończyło fiaskiem wydawniczym, że nie zostało wydane, więc wtedy właśnie wjechał ten podcast, nie? Coś chciałem z tym zrobić po prostu. Nie chciałem siedzieć na tych stronach wszystkich. No i teraz chcę to przepisać jeszcze raz, jeszcze inaczej, jeszcze obszerniej. No i podjąć tą ostatnią próbę właśnie, nie? A ty się nie boisz, że teraz tak, wiesz, wszyscy Polacy się na ciebie rzucą, bo wiesz, jak szpyt strzelił, napisałeś, że 300 zł dziennie zarabiasz. Nie za dobrze ci tam? Nie za dobrze ci tam jest w tej Japonii, kolego? Tu jest dużo drożej, okej? No a to tak każdy mówi. Przyjdź proszę do ojczyzny, tu się wydaje pieniądze. Pan będzie tu 300 zł dziennie wydało, zobaczymy jaki patriota. Ale ja jestem No, tutaj zobacz. rezydentem podatkowym, to ja nie mogę, słuchaj. Już powiedziałeś, że Ja chcesz nie tam mogę. zostać, to już mamy cię na oku. Dobrze, to jakie były te wcześniejsze książki, bo powoli zaczynasz tutaj mój patriotyczny duch burzyć. Ducha Boże. patriotycznego. Jakie były w jakim sensie, że co? Czy Powiedziałeś, że inne chujowe, też próbowałeś. Nie, no to wiemy. Jeszcze inne pisałeś. No.
W sensie nie dentystie. A, to takie fantazy, nie? O smokach? A jak nie Chyba o nawet smokach, nie to było. się nie liczy. Nie, wiesz? chyba nawet nie. To Był już nie jeden sądzę. martwy, był jeden martwy smok, był jeden martwy Naciągano, smok, były naciągano. kości, była nalewka z jego kości. No dobra, no to tak. Na psim Smoki są swędem. fajne, nie? Smoki są strasznie fajne i jak coś sobie piszesz fantazy, to masz taką automatyczną A bym se potrzebę dupnął napisania tam o smokach, smoka, tak, ale to już jest dokładnie. straszny banał po prostu, nie? Tak jakby. No ale pamiętasz, to było chyba w Smoczej Lancy, jak sama nazwa wskazuje, tam były smoki jesiennego zmierzchu, wiosennego poranku. Tak, I tam był pomysł. tak. I tam nie trzeba było kombinować, wiadomo, że chodzi o smoki, nie? Człowiek chciał począć tak, smokach, tak. proszę bardzo, i były smoki, a nie tam takie... No. Hirosty bez smoków, ja wiem, że ty Tadele wolisz, no ale bez jaj, no. Bez jaj, Tak. naprawdę, nie? To w ogóle były takie książki właśnie ta seria tych książek, to były takie książki, to były takie fantazy czytadła, takie było widać, że ktoś po prostu opisuje swoją sesję RPG, nie? Ale to ja ci zdradzę, nie wiem, czy ktokolwiek to wie z moich znajomych, ale w latach 90. kolega, który zaopatrywał mnie w książki fantasy, właśnie uznał, że ty, to co byś wolał, daj coś luźniejszego tym razem. I tak poszedłem w Smoczą Lancę zamiast w Grę o Tron. Autentycznie nie autentycznie miałem, on mówi, dobra, bo tutaj to ci się będzie szybciej czytało, bo ona jest taka luźniejsza, a wtedy akurat byłem po jakiejś poważniejszej sadze i mówię, dobra, to dajmy coś, odbijmy w drugą stronę, nie? No i pamiętam, że właśnie te smoki wszystkie czytałem, a po latach się okazało, że nagle taki serial Gra o Tron powstaje i ta książka to jest to, co on mi w latach 90. mówił, jak to jeszcze było pisane, nie? Że jeszcze sprowadzał to sobie, no ale to jest takie, zdarza się najlepsze. No. A tak właściwie powiedz mi... Są już takie elementy po prostu fantastyce, które po prostu jeżeli ich użyjesz, to troszeczkę mam wrażenie, że to od razu jakość twojej książki schodzi w dół. Fajnie się pisze o smokach, ale tak jakby trzeba je trochę wynaleźć na nowo, żeby miało sens je zamieścić u siebie, mam wrażenie. Zadam pytanie, mam nadzieję, że nie odpowiesz na nie tak, że jednej rzeczy nie ujmiesz, ale powiedz mi, co ty właściwie chcesz światu przekazać tymi książkami, tym swoim manifestem nienawiści do blachy, wiesz? Znaczy, ja blachę bardzo kocham, nie? To jest taka... No to za chwilę będziesz dopiero miał o niego pytania, człowieku, i to nie moje, teraz się dopiero zacznie. Na koniec zostawiłem, żebyś mnie nie pitnął. Blacha to jest taki kolega, jakiego każdy powinien mieć. To jest taki kolega, z którym sobie możesz cisnąć nawzajem do krwi i wy wiecie nawzajem, że to są jaja, nie? I możesz go na dom oddać, jak pieniędzy nie będziesz miał. No, tak. Stąd ten suchar we wstępie, wyjaśniam. Jeśli ktoś dotrwał, to nagroda dla nich. Dlatego mówię, że warto mieć taką osobę. Tak, nie? tak. Co chcę przekazać? Myślę, gdzieś też to nie wiem, teraz nie pamiętam, czy to się zachowało w tej drugiej wersji książki. Na pewno było w pierwszej, że właśnie moja historia i moja filozofia życiowa, która z tego płynie, jest taka, że cokolwiek nas w życiu spotyka, prędzej czy później prowadzi nas do czegoś dobrego. Czasami po prostu trzeba dłużej poczekać. I układając te swoje historie, te nieprzyjemne historie, umówmy się, to są przeważnie bardzo nieprzyjemne wydarzenia, w których nikt by nie chciał się znaleźć, to każda z nich jest takim właśnie klockiem domino, który prowadzi do następnej i finał jest taki, że jestem właśnie tutaj i jest mi tu bardzo dobrze. I bardzo się cieszę, że koniec końców cieszę się, że tak się wszystko potoczyło, nie? Więc myślę, że to jest moje takie właśnie przesłanie, że możesz sobie też krąży w necie taki screen z pamiętników z wakacji z postacią, która nazywa się Lusia. Nie wiem, czy kojarzysz. Jako tylko mięsnego jeża. Jedyne, co kojarzę z pamiętników z wakacji, jest mięsny jeż. No tak. No to poprzednia fala. Teraz jakoś to znowu chyba gdzieś wypłynęło, bo już kilka razy to widziałem. No wiadomo, był ten program, on słynął z tych takich słynnych właśnie sytuacji bardzo patologicznych. No jest taki screen właśnie z tego, że jest jakaś postać, ma na imię Lusia, ileś tam lat i coś tam się wypowiada, jest napisane właśnie Lusia. Po uszy w szambie, ale z nadzieją. O! I to trochę tak jest, Polak, nie? Że jak jesteś po uszy w szambie, Polak. to prędzej czy później do czegoś dobrego cię to doprowadzi. Tylko musisz czasami trochę poczekać, nie?
tak jak mówię, no ta historia zaczęła się w momencie tego incydentu kałowego, kiedy miałem te 5-6 lat. Teraz mam 34. No trudno. Jestem tu od prawie 6 lat, więc tyle to musiało trwać, te kostki domina uderzające o siebie, żeby tutaj trafić, nie? Mi się podoba ten twój optymizm, że właśnie tak mówisz, że to prowadzi wszystko do czegoś dobrego, czyli już wiem, dlaczego przyjąłeś to zaproszenie. Teraz czekałeś taki duży dołek, bo jak po tym już przetrwasz, to już tylko do góry. Podoba mi się to. To patrz pan, bo tak ten Blacha tu nieprzypadkowo się pojawił, ale żebyśmy za dużo nim nie powiedzieli za wcześnie. O swojej grupie, takiej fanowskiej na ten fanpage'u, wiesz, prawda? No, trudno nie wiedzieć, skoro się tam dowodzi. Tak. Ale może nie dotarło do ciebie, iż niejaki Blacha ma swój fanklub. Znaczy jedna pani tam pisała, że to Blachary. To ona. To już wiemy, że myślę, to ona. Tak, to ale wydaje mi się, że ona chyba tylko tak mówi, nie? Traf chciał, że właśnie mam wątpliwą przyjemność znać wirtualnie jego szefową. Mówię wątpliwą, bo to jest jedna z niewielu osób, które zrezygnowały z trafienia na dywanik, choć początkowo się zgodziło. Zresztą no, oprócz niej to jeszcze to mleko gostyńskie cię tutaj skierowało. I dostaję od niej wiadomość treści. Kolega Blacha Małą. Czy istnieje? Słusznie. Jeśli tak, to czy mają kontakt i czy kolega sobie czyta o sobie na FP? Mam nadzieję, że taki głos ma Zofia, tak, dlatego mogę inaczej, za chwilę zmienimy, damy bardziej piskliwe. To Zofia, nie chciałem Oczywiście, mówić, Zofia. Ja ją często denuncjuję, proszę pana, ona mnie obraża, dzisiaj jeszcze mi przesłała zrzuty ekranu z rozmowy z swoją mamą. Mają jakąś... To jest trudno i tak mnie nienawidzi. Przeczytam. Mów teraz. Rozumiem. A ty to zrobiłeś pierwszy, więc okej. No. Nie, to mów o tym Blasza, a ja poszukam tutaj tego zrzutu. Dobrze. Ale poczekaj, no to ten fan klub, to rozumiem, jest zmyślony, tak? To tylko to nie, na razie proszę odpowiadać, czy kolega czyta o sobie na fanpage'u. Później będziemy szli dalej. Tak. Czyli Blacha nie jest zmyślony. Jest kilka osób, które się pojawiają w moich historiach, do których czasami piszę, zanim opublikuję coś, że ej, słuchaj, no to fair bardzo. Robię to i to, napisałem taki zmieniłem imię, czy coś, ale czy jakby nie masz nic przeciwko. Do kilku osób tak napisałem, natomiast do Blachy wiem, że nie muszę, bo taka właśnie nasza relacja jest, ale nie, Blacha czyta od samego początku. On ma taką, jedyne co, to Blacha ma troszeczkę taką love-hate relationship z Facebookiem, więc ja ci czas instaluję i usuwa, więc w tych momentach, kiedy jest usunięty, no to nie czyta. Wyjątkowo dobrze znam ten model. Podczas też słucha zawsze jako pierwszy. Wyjątkowo znam ten model, żeby nie zapomnieć, przeczytam. Dzisiaj wysyłała wiadomość do mnie ta młoda dama. Mama przesyła, że lalkę zaczęła się w Lublinie, te zdjęcia do lalki. Bardzo ciekawe. Młoda dama, jestem ciągle zła na Wokulskiego, nigdy mi nie przejdzie. Mama pyta, za co? I uzyskuje odpowiedź, która musi być głosem, jak to za co? Więc to jest ta szefowa klubu. Pozdrawiamy Zofię, mojego adresu i tak nie znasz, ja będę na Gruchowie jutro, miniemy się. Dalsze jej pytanie, jako szefowej fanklubu, która podpisuje te pytania, muszę zadać jako założycielka fanklubu kolegi Blachy, tu już dużą literką. Blachary to nazwa naszej organizacji. Tu podkreśliła, żebyśmy się nie pomylili, bo może są jakieś konkurencyjne. Nie wiadomo, ile Blacha ma fanklubów, więc tu chodzi o ten konkretny, Blachary. No mam nadzieję, że kurwa 0, tak? No to jeden już ma na pewno, nie? Czemu okradłeś kolegę ze skarpet Pierre Cardin? To jest pytanie od niej. Słuchaj, gdybym nie kojarzył już wcześniej, o kim mówisz, to już bym teraz wiedział, o kim mówisz po prostu. Pani Zofio, proszę jeszcze raz przeczytać, czy posłuchać fragmentu opowiadającego tą historię, z którego jasno wynika, że to ja jestem poszkodowany, że to ja zostałem no, na szczęście nie okradziony, ponieważ udało mi się wybronić moją własność, jaką była para wspaniałych skarpet Pierre Cardin, którą nabyłem od samego pana Pierre'a przy Zielonym Rynku w Gnieźnie, gdzie sprzedawał je na swoim straganie. I no po prostu to jest takie naginanie faktów, nie? No ona jest znana z tego. Słucham? Znana jest z tego. Tak? Tak, na blogu, widzę, że to właśnie notorycznie. Jest jakaś... Oj, ja jestem tutaj poszkodowany, tak? I to jasno wynika z tego tekstu, no po prostu albo było czytane jednym okiem, albo po prostu jakieś tutaj krzywoprzysięstwo
się odbywa na naszych oczach i uszach. Następne pytanie, które zadałeś, jeszcze ciekawsze, głównie dlatego, że autokorekta się wdarła i mi się bardziej podoba niż oryginał. Ja wiem, o to nie chodzi, ale tak jest lepsze. Dobrze? Jakie wpadki zaliczył w Japonii w związku z rodzicami kulturowymi lub barierą językową? Rodzice kulturowi. Mi się to bardziej podoba, wiesz? Pomiędzy dziękuję Zofii, że pomogłaś, bo naprawdę to dużo znaczy dla mnie. Z rodzicami kulturowymi też miałem pewne problemy, no bo generalnie w pracy nauczyciela największym problemem zawsze są rodzice. Klasyka. Dzieci raczej nie są problemem, raczej ich rodzice są często problemem, więc natomiast jeśli chodzi o różnice kulturowe, w Japonii z tym miałem problem. Mało miałem tych problemów, bo mówię, bo ja lubię to, jak to jest tutaj właśnie zorganizowane, jak to tutaj działa, więc ja się w to tutaj dosyć dobrze wpasowuję i nie mam problemu z przestrzeganiem, wręcz bardzo mnie denerwuje, jak ktoś tego nie przestrzega, dlatego że to jest ciekawe dosyć, to jest ciekawa dygresja troszeczkę, ale... W końcu! Pozwolę sobie zrobić dygresję. Często mnie ludzie pytają, czy Japończycy są rasistami? Czy tu jest rasizm jakiś taki bardzo obecny? I odpowiedź brzmi tak i nie, dlatego że ludzie zadający mi to pytanie pytają o taki nasz rasizm. Nasz rasizm białego człowieka to jest rasizm względem skóry i tak dalej, nie? My to trochę wymyśliliśmy, nie? Rasizm Japończyków jest raczej na takiej zasadzie, że my i wy. I dla nich nie jest ważny ten kolor skóry kompletnie, tylko czy jesteś z Japonii, czy nie. Więc kiedy... No nieprzypadkowo mieli tytuł honorowych Aryjczyków. To nie jest przypadek, nie? No. Więc kiedy jestem w pociągu i ja sobie siedzę i obok mnie na przykład są dużo studentów z Indii, na zasadzie wymian studenckich. I oni na przykład są w tym pociągu i hałasują. To mnie to strasznie denerwuje, bo ja wiem, że ja w tym momencie jestem w tym samym worku z nimi. Tak jakby, nie? Są osoby z Japonii i osoby spoza Japonii, więc tak jakby kiedy siedzi jakiś Japończyk naprzeciwko nich i widzi, jak oni się zachowują, kiedy później będzie się naprzeciwko mnie, to będzie się oczekiwał, że ja też się tak będę zachowywał, tak jakby, nie? Więc bardzo mnie denerwują takie właśnie osoby, które tutaj mieszkają i nie przestrzegają tych zasad. Mi to przychodzi dosyć łatwo. Różnice kulturowe, czy miałem jakieś wpadki? Boże, pisałem też chyba gdzieś, to jest jeden z takich starych postów, jak fanpage jeszcze był bardzo malutki. Nie do końca jest różnica kulturowa, ale Boże, Jezu. Szedłem sobie tutaj, zwiedzałem swoją okolicę, gdzie zamieszkałem. I to jest takie trochę obrzeża miasta, więc jak trochę sobie pójdziesz, to są już pola ryżowe. Więc fajnie, ładnie. Stoi ta woda, zmieniam się ten. No i szedłem sobie i była, teraz już to tak jakby wiem, była pani, jakaś taka babcia, która zbierała ten ryż. Taką starą metodą, taką właśnie no, ręczną, bardzo, bardzo analogową. Nie jakieś maszyny czy coś, to po prostu stała zgięta w pół i zbierała ten ryż. I ja nie wiedziałem, że tak się jeszcze robi. I teraz już jak jestem dłużej, to już widziałem już więcej takich ludzi, ale rzeczywiście znaczy nie, że często, ale nie jest rzeczą niezwykłą, że się widzi osobę starszą, która rzeczywiście jest w kształcie litery U. Mhm. Jest tak zgięta, po prostu permanentnie. A to nie byłoby raczej literka N? Małe Co? N? To nie byłoby raczej małe N? Nie. Jakby miał ogonek, no to tak, było małe N tak, bardziej. Boże, tak, masz rację, było... tak. Jest zdjęta w literę małe N. Od tego właśnie. Ale to nie jest jakby postura człowieka, jaką się spodziewasz zobaczyć. Więc ja tak szedłem tak. i tak spojrzałem na nie i nie mogłem zrozumieć, na co patrzę. I jak patrzę, co stoi. Myślałem, że może to jest jakaś kukła.
może jakiś taki, wiesz, strach na wróble, czy coś takiego. I po prostu się lampiłem. Po prostu lampiłem się po prostu prosto w den i ona w pewnym momencie też zaczęła na mnie lampić. Obróciła głowę, więc ja podskoczyłem i zwyczajnie po prostu uciekłem, nie? I już tamtędy nie chodzę na spacer. No, Wspaniałe. to coś takiego, nie? To Boże nasza święty. szefowa fanów i okolic. Czy brakuje mu zespołu i czemu przestali grać? Czy zespół rozpadł się przez Nie, no nie zaciągajmy. Czy zespół rozpadł się przez Japonię? Jak The Beatles, uważaj, bo teraz trzymaj kapelusz, chłopie. Jak The Beatles przez Japonkę, hehe. Bardzo zgrabne. Jest dobra, nie? Bardzo zgrabna jest klamra. Pana. Oj, no to jest duże pytanie. Brakuje mi zespołu, brakuje mi grania. Zespół działał przez 8 lat i ja nigdy nie rzucam nazwą tego zespołu u siebie. Nigdy jakby nie przywołuję tego zespołu z nazwy u siebie na fanpage'u, w swoich historiach. Czyli to nie zespół proboszcza. Jeszcze raz? To nie ten zespół proboszcza. Z proboszczem Nie, w nazwie. nie, to nie jest klątwa proboszcza. Nie, klątwa proboszcza to była w Gnieźnie i zostawiłem ją razem z Gnieznem. Z proboszczem. Wyjeżdżając z niego. Brakuje mi, no tak, bardzo lubiłem tworzyć muzykę, lubiłem grać, lubiłem koncertować, więc tak, tęsknię za tym bardzo. Zespół rozpadł się nie bezpośrednio przez tą Japonię. Japonia była jakby po prostu kolejnym krokiem. Natomiast no, proces rozpadania się zespołu jest na tyle jakby złożona i może trochę nieprzyjemna sprawa, że jeszcze nie wiem, czy w ogóle będę ją opisywał jakoś dokładniej. Kiedy Najwyżej się spotkamy i tu opiszesz. Najwyżej tu się spotkamy. Przecież już nie masz wyjścia. Już zacząłeś, to jeśli nie przez książkę, będziesz musiał tutaj. Dobra, to jeszcze ma trochę czasu, żeby się zastanowić. No to już wiemy, że napiszesz, razie... bo ja bym nie chciał tu wracać na twoim miejscu. Nie no, fajnie jest. Jest w porządku. Więc odpowiadając na pytanie, to nie rozpadł się dlatego, że ja stwierdziłem, że jadę do Japonii. Okej. Dobra odpowiedź. To teraz, bo już będziemy powolutku kończyć, więc idąc do brzegu, trzeba zapytać o ważną kwestię, którą już poruszyłem. Dlaczego tytułujesz żonę per żonkil? I proszę tu bez takich wykrętów tanich, że rdzeń słowa podobny i wszystkim się kojarzy, bo na przykład mi się nie kojarzy. Ale mi się kojarzy, no. A mi nie, no i ja bardzo proszę, bo ja, proszę pana, ja tu trafiłem i to nie jest żart. Też dlaczego jestem nieprzygotowany do rozmowy, jakbym chciał. No bo ja jak sobie wpisałem, jako że jestem, zdradzę sobie, człowiekiem po toksykologii między innymi, więc sobie wpisałem profilaktycznie, no jakie tam mamy te ksenobiotyki, prawda? No i wyskoczył mi artykuł i to jest artykuł, którego ja się nie spodziewałem i ja go dzisiaj czytam od rana sobie i ja jestem nim zachwycony. To jest bodajże ze strony prawy.pl, bo już niestety źródła nie zapisałem. I dotyczy tego, dlaczego żonkile są tak naprawdę symbolem Żydów. I o co chodzi? I ja ci powiem, że później, że uczciwie, że ja już później przestanę słuchać, nie? Bo żonkile, proszę pana, to jest kontrowersyjny pomysł. To na rośliny silnie trujące, choć niezwykle popularne. Tu nawet widać, że tłumaczył z angielskiego, że wytwarzają lycorinę, to jest likoryna, bo da się to spoczyć. Tak. No ale już nie chciałem mówić, nie będę mu psuł, bo naprawdę, bo autorem jest pan Jan Bodakowski, którego serdecznie pozdrawiam w tym momencie, bo uwielbiam ludzi, którzy potrafią zrobić coś z niczego. Tu jest coś z niczego zrobione. Ścięte i wystawione do wazonu żonkile zatruwają wodę i powodują gnicie innych kwiatów. Trucizna z żonkili, z łodyg i kwiatów zatruwa też inne kwiaty wiązance. Tu chodzi o to, że symbolem powstania w getcie jest teraz żonkil i w delikatny sposób pan chciał tutaj przejść bezpośrednio. Na przykład jest bardzo dużo. Nie wiemy, co autorzy żonkile jako symbolu Żydów chcieli nam przekazać. Czy chodziło im o to, że działają toksycznie na otoczenie? Dlatego, proszę pana, skoro pan Jan tutaj jest, sam... pan Jan bardzo pod tezę pisze. Chciałbym, żebyś powiedział, dlaczego ty tak żonę nazywasz, bo nagle przestaje być to takie zabawne, wiesz? No teraz to już się zastanowię, czy nie przejaśnicie jej jakoś, ale ładne są żonkile bardzo, nie? No, a proszę pana, a likoryna? A 2000 lat historii? Ja nie wiem, proszę czytać artykuły, jak pan kogoś tytułuje, może ja bym o Blasze nie czytał, bo się okaże jeszcze, że jest coś złego, ale tu
No dobrze, no bardzo ładnie. No to tak... Oblaszę to mam nadzieję, że jest coś złego, nie? No miejmy nadzieję, ale no to ci powiem, że wiesz, no wiemy już, że te żonkile niekoniecznie są dobre, ale chciałem ci dokończyć, bo nie powiedziałem skąd wiem. O tym sarinie, no właśnie stąd wiem o sarinie, że się tą toksykologią zawsze interesowałem i uważam, że mi kiedyś zwrócono uwagę, że nie powinien mieć ulubionego gazu bojowego i zawsze powtarzam takim osobom, że to jest wasz problem, że wy nie macie ulubionego gazu bojowego i się ogarnijcie po prostu, nie? Ale... Znaczy jest to trochę dziwne. Sam jesteś dziwny, wiesz co, akurat fosgen jest super gazem i w przedszkolu wszystkie dzieci młodszego pszczelarza wiedzą dużo o fosgenie, bo czasami jak sobie rozmawialiśmy, bo akurat szliśmy jak pan kosił trawę i mu tłumaczyłem, że on że nie lubi tego zapachu, więc ja myślę, że to nie jest takie złe, że go nie lubisz, bo to jest jedna z wariacji zapachu fosgenu, więc jeśli nie będziesz się zbliżał, to zawsze będziesz bezpieczniejszy niż pozostali. To nie jest takie ważne. Czy on odpowiedział, Jezu, nie można nawet nic powiedzieć? Nie, on jest, tragedią jest to, że ja się nie mogę go wyprzeć, bo on się zachowuje tak jak ja i nam tylko jest żal, mamy M w domu, wiesz? Jak później są debaty dwóch takich niezrównoważonych i jego starszy brat stara się jakoś to jeszcze ogarnąć. Ale z tym sarinem, ja uważam, że z kolei sarin jest najbardziej pokrzywdzonym gazem, tak proszę pana, ponieważ wszyscy kojarzymy go z Japonią. Wszyscy nawet myślą, że jest japoński. A proszę pana, i to jest bardzo dobra ciekawostka, skąd nazwa? Jak pan myśli? Sarin? No. Znaczy, nie wiem, natomiast rzeczywiście brzmi to dosyć japońsko. Odpowiednie dźwięki tam są, więc możliwe. Nie wiem. Nie wiem. To jest, proszę pana, anagram od nazwisk twórców. Ja pamiętam 3, przyznaję się, zawsze zapominam ostatniego, dlatego sobie musiałem sprawdzić, bo następny ma tytuł ten Fanden. Od nazwisk Schrader, Ambrosch, Rüdiger i van der Linde. To jest niemiecki gaz z 1939 roku. No, dla IG Farben przypadkowo. No to pewnie może się coś zachowało, no bo oni przecież byli jednak po tej samej stronie barykady, nie? Ale wiesz o co chodzi? I to jest niesamowite, że wszyscy go tak kojarzą z Japonią, a to jest w ogóle, bo druga ciekawostka jest taka, że przez to jak ktoś się dowiaduje, to zawsze myśli, że tym sarinem mordowano w trakcie II wojny światowej. A tu jakiś taki bardzo specyficzny psikus był, bo oni go wyprodukowali na potrzeby armii, bo on był też insektycydem na początku, ale mimo produkcji na rzecz armii, on nigdy nie został użyty. Nigdy nie został, przeciwko aliantom nie został użyty. I to jest w ogóle fenomen, bo wiesz, no kojarzymy gazy, którymi truto ludzi, a ten nie został wykorzystany z powodu, że się bali odwetu. I wiesz, bo się bali odwetu. Tak, to jest świetne właśnie, ja uwielbiam to uzasadnienie. Nie, dobra, tu już nie przeginamy, nie? Dobra, bez przesady, słuchajcie chłopaki, słuchajcie, pobawiliśmy się troszeczkę tak, ale może zostawmy to. Tutaj stawiam granicę, nie? Więc tak, bardzo mnie to zawsze bawi, że cokolwiek było granicą i jest nią ten biedny sarin. Po prostu, nie? Szkoda chłopa. No i ludzie zawsze później mówią, że to japoński, a tutaj, panie, sarin. No później masz, możemy mówić też o tabunie, bo tabun też jest niemiecki. Nieważne w każdym razie, Soman. Dużo tych gazów i są bardzo ciekawe. Oczywiście dużo wiesz o gazach. Jeszcze raz ktoś powie, że gazy bojowe nie są interesujące, to spotkamy się tam w tym lesie u kolegi. No to na koniec pytanie ważne, a jednocześnie luźne, które mnie nawet natchnęło. Wracając do rzeczy ważnych, które mleko gostyńskie jest twoim ulubionym? I pytanie takie pomocnicze, betonowe koło ratunkowe. Ile obecnie jest rodzajów? Ja jestem zszokowany, że ono wciąż istnieje w ogóle. Ja nie jadłem go. Ostatni raz, kiedy ja jadłem mleko rosyjskie, to jest właśnie w tej historii. Polecam ją, to bardzo znana historia. Ale ostatni raz, kiedy mam jakąś taką migawkę, że je widzę, to jest w jakimś takim sklepie osiedlowym gdzieś nad morzem, w jakiejś łebie czy coś takiego. Tak, zawsze. Więc moim ulubionym smakiem jest to, które wtedy kupiłem, i to było toffee. No, proszę pana, karmelowe, mam nadzieję, że pan. No pewnie tak. Na pewno coś takiego. Ja niedawno przypomniałem się właśnie o tej twojej historii, bo niedawno, jakiś czas tam rzadko obecnie bywam w różnych lokalach gastronomicznych, ale jakiś czas temu zaszedłem do jednego i była młoda dama, wiesz, przy mnie każdy teraz młody w barze, nie jest to wielkie osiągnięcie. No i miała tatuaż mleka gostyńskiego. Ja jako fanatyk, bo to, że teraz się nie toczę, to między innymi kwestia tego, że na przykład mleko gostyńskie nie służy mi już jako, wiesz, przekąska. Ale pytam, które pani tutaj mleko lubi? A czemu pan pyta? Mówię, no ma pani tatuaż na ręku. Mówię to tak. Rzadko widzę całe przedramię w mleku gostyńskim. Jest to dość, czy można spytać? A mi, że tak, ale robiła ten tatuaż, ale w sumie trzyma ulubione. Ja mówię,
Ona że lubi chyba każdy, albo nie lubi każdego i strasznie nagle zaczęła się miotać. Ja mówię, Boże, no to bardzo proste pytanie, nie? Mogła mnie okłamać, wiesz, wtedy ja bym wymyślił to mleko i było po temacie, nie? I ona odpowiedziała, że kakaowe, no to jest jedyne, którego nie lubię, bo ja oczywiście klasyczne lub karmelowe, ale chcąc się przygotować do rozmowy z tobą, sprawdziłem się, okazuje, że jest nowe, kokosowe. I ja myślę, że pęknę i sprawdzę to dzisiaj. Autentycznie dowiedziałem się o tym 2 godziny temu, jak ale bym obalił. No, więc tym pozytywnym akcentem będziemy powoli się zbliżać do końca, ale ja to mleko nam ogarnę. To nie jest pozytywny akcent. To nie jest pozytywny akcent. To jest skandal, ponieważ ja uwielbiam smak kokosa i Japonia słynie z tego, że ma wszystkie różne rzeczy, wszystkie przekąski w pierdyliardzie jakichś popierdolonych smaków i kokosa praktycznie nigdy nie ma. Dlaczego? Bez obaw. Nie wymyśliłem tego, więc ja ci tam postaram się je dosłać w takim wypadku. Dobra. Bo to nie jest trudne, ale mówię, no jak usłyszałem, że jest kokosowe, to tych, którzy dotrwali tak daleko, już wiemy, że nie wszystko u was jest w porządku i stabilność też jest nie do końca, więc możecie już z rozpędu kliknąć, subskrybuj kanał, gdziekolwiek tego podcastu słuchacie, o ile słuchacie, Zachęcam. bo to też jest. Bardzo panu dziękuję. No więc cóż, no to jeśli masz jakieś słowa do przekazania, byle nie po japońsku, to jest to 15 sekund dla ciebie. Po japońsku nie powiem nic, ponieważ nie za bardzo umiem. Już 10. Dlatego powiem po prostu, że jeżeli nie jesteście fanami mleka gostyńskiego i nie jesteście w stanie powiedzieć, jaki jest wasz ulubiony smak, to po prostu nie tatuujcie sobie tego jednak na łydce, nie? Czy gdzieś tam na ramieniu. No. Zbyt frywolne podejście do tatuaży kończy się tym, że drukujesz sobie na plecach wielki japoński znaczek i myślisz, że to znaczy tygrys, a to znaczy zupa jakaś tam, nie? A o tygrysie... To się zdarzyło w ogóle. Tak? Zdarzyło się? Tak, to się zdarzyło. Bo Saigonki słyszałem, ale traktowałem to jako żart, że wiesz, że ktoś miał tatuaż, że Saigonki. Nie, był jakiś typ, ja go nie znam osobiście, ale był taki typ rzeczywiście, że miał wytatuowany całe takie masę znaczków, całe plecy miał plecy i taki myślał, że jest twardy, a później gdzieś to się pojawiło właśnie w Japonii i okazało się, że to jest po prostu menu. To jest po prostu menu. To było po prostu menu jakiegoś sklepu z yakitori. Także... No dobrze, no to jest z tatuażystą też tu rozmawialiśmy. Też zachęcam do posłuchania rozmowy. Tobie dziękuję i do następnej rady. Ty byłeś bardzo dzielny i zbieraj tam teraz, żebyś mógł pisać dalej, panie. Postaram się. Zachęcam też do zajrzenia tam do siebie oczywiście. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie. Jestem w szoku w ogóle, że do czegoś takiego doszło. To przez Zofię. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, jeżeli ktoś tutaj dotarł do końca. Dzięki i do następnej razy. Hej! Dzięki.